W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak wykonać świecące tęczowe ombre na paznokciach oraz jedno zdobienie, które zaprezentujemy na tipsie. Będziemy pracować bardzo podobną techniką. Sami przekonacie się, że to prosta sprawa, wystarczy odpowiednio połączyć produkty. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Paulina Walaszczyk. Witajcie serdecznie, kochani. Nasz instruktor z centrali, zdobywczyni wielu technicznych trofeów, aczkolwiek Pauliś w nail artach też lubi sobie pomieszać. Tak. Dzisiaj będziemy zajmować się glasami, nie przedłużając, czas start. Zapraszamy. Nasza tęcza błyszczy, ponieważ ma coś pod spodem. Aby dobrze uzyskać efekt tęczy, pamiętamy, że trzeba paznokieć sobie podzielić na pół i tutaj, w tym miejscu, który będzie graniczył z drugim palcem, położyć ten sam kolor. W ten sposób uzyskujemy przejścia tonalne, tak jak w tęczy. Czy da się wykonać efekt tęczy na pikselu tradycyjnymi hybrydami? Nie do końca. Trzeba pracować, to znaczy trzeba. Najłatwiej będzie wykonać ten efekt glasami, jak i również inne fajne zdobienia, które pewnie widzieliście na tym kanale. Najłatwiej jest zrobić po prostu glasem. Wiem, że Was korci ta hybryda, ta dziwna, transparentna hybryda i chcielibyście ją sobie spróbować. Daliście nam znać w komentarzach, że fajnie byłoby, gdybyśmy w końcu wymyślili jakąś promocję właśnie na ten produkt. I oto mówisz i masz. Proszę uprzejmie, od dzisiaj do niedzieli przez następne 4 dni, wpisując GLAS 50, tak, dostaniecie 50%. Promocja jest dostępna nie tylko na sklepie Indigo, ale również u dystrybutorów. Idealny moment na to, żeby wypróbować produkt i sprawdzić, czy faktycznie nada się do wielu zdobień, tak jak Wam tutaj opowiadamy. Wiemy, jak lubicie takie szalone promocje. Mieliśmy okazję to zaobserwować przy musach. Teraz, kochani, jeżeli chcecie zdążyć, to najlepiej rachu ciachu i od razu do sklepu, bo wiadomo, że promocja trwa albo przez 4 dni, albo do wyczerpania zapasów. Dobra, kochani, koniec gadania, przechodzimy do zdobienia. Zdobienie na dłoni. Najpierw nałożymy Mr. White'a i w dyspersję wetrzemy Pixel Effect o wdzięcznej nazwie Śnieżka. Następnie od małego palca do kciuka wykonamy tęczę glasami w tej właśnie kolejności. Całe zdobienie zabezpieczymy tip-topem. Aby uzyskać takie glasowe ombre, również użyjemy Mr. White'a jako podkład, a następnie w jego dyspersję wetrzemy Pixel Kopciuszek. Drobinki pokryjemy efekt base'em i na takiej powierzchni wykonamy ombre z użyciem glasa H2O i efekt base'a. Całość wykończymy tip-topem. Jakie narzędzia przydadzą się nam do pracy? Te zdobienia są naprawdę bardzo mało wymagające. Cały efekt uzyskamy pędzelkami hybrydowymi z butelek, ponieważ to nimi będziemy cieniować. Użyjemy również pędzelka 004, aby podsunąć kolor podskórki. Przechodzimy do pracy. Nakładamy Mr. White'a, który jest naszą bazą do zdobienia i podjeżdżamy podskórki pędzelkiem 004. Robimy to samo na drugim paznokciu i wkładamy rękę do lampy. Nie nakładamy Mr. White'a od razu na 5 paznokci, ponieważ spłynie nam kolor z podskórek. Po wyciągnięciu ręki z lampy od razu sypiemy piksel. Moczymy palec w pyłku i masujemy bez nadmiernego docisku. Pamiętamy, aby dobrze wygłaskać całą powierzchnię, również w okolicach wolnego brzegu. Jeśli macie doświadczenie z wcieraniem z ręki, to pamiętajcie, że piksel wcieramy jeszcze delikatniej. Omiatamy wszystko dookoła. Odwracamy rękę, żeby również oczyścić wolny brzeg. Na pewno są tam jakieś drobinki. Zabieramy się za kolejne paznokcie. Pracujemy tak, jak z 2 poprzednimi. Nakładamy kolor i dojeżdżamy pędzelkiem 004. Nie staramy się dopchnąć na raz produktu pod skórki, a wręcz przeciwnie. Dokładamy parę razy odrobinę koloru na włosie, aby ich nie zalać. Jak to mówią, pracujemy po aptekarsku. Sypiemy piksel na obydwa paznokcie, moczymy palec w pyłku, masujemy i usuwamy nadmiar flower brushem. Czas na kciuka. Pokrywamy go Mr. White'em i utwardzamy osobno w lampie. Posypujemy pikselem i wcieramy go w dyspersję. Teraz czyścimy dłutkiem skórki, jeśli piksel się do nich przykleił. Do tego celu można również użyć patyczka drewnianego. Zabieramy się do naszej tęczy. Zaczynamy od małego paznokcia. Nakładamy Barbados, kierując kolor od skórek po skosie. Na pozostałej powierzchni nakładamy H2O. Najeżdżamy na Barbadosa pędzelkiem i się cofamy. I oto nasze przejście kolorystyczne właśnie się dokonało. Nie trzeba nic więcej robić. No, z wyjątkiem podsunięcia koloru pod skórki. Wykładamy glasa na płytkę i pędzelkiem 004 dokładamy produkt nie tylko pod skórki, ale również na linii wolnego brzegu. Utwardzamy przez 30 sekund.
Powtórzmy to raz jeszcze, żeby wybrzmiała ta informacja. Glasy tak łatwo i szybko łączą się ze sobą, że wystarczy pracować tylko pędzelkami z buteleczek na zakładkę, aby uzyskać piękne tonalne przejście. Serdeczny. Tutaj nakładamy odskórek Hula Hop, a poniżej Barbados. Bo Barbados na małym palcu musi się połączyć z tym Barbadosem na serdecznym. Barbadosem wjeżdżamy w Hula Hop i się cofamy. I znowu połączyliśmy kolory dosłownie 2 ruchami. 004 rozprowadzamy produkt przy skórkach i przy krawędziach bocznych i wkładamy rękę do lampy. Środkowy. Od skórek nakładamy Hello Yellow, od dołu Hula Hop, również po skosie. Hula Hopem wchodzimy na Hello Yellow i się cofamy. Cały czas pracujemy pędzelkiem z butelki. Tutaj różnica kolorów jest dość widoczna, więc zanim z powrotem włożymy pędzelek na miejsce, czyścimy go o wacik. Pędzelkiem 004, wiem, powtarzam to jak mantrę, ale to ważne. Wjeżdżamy pod skórki i na wolny brzeg. Utwardzamy. Wskazujący. Od góry leci Hokus Pokus, od dołu Hello Yellow, nachodzimy żółtym na pomarańczowy. Oczyszczamy pędzelek o wacik, pamiętamy o skórkach i o krawędziach bocznych. Kciuk. Od skórek nakładamy Rose Water, od wolnego brzegu Hokus Pokus. Najeżdżamy różem na pomarańcz. Pędzelkiem 004 dojeżdżamy kolorem pod skórki i do krawędzi bocznych. Utwardzamy przez 30 sekund. Tak wygląda nasze krycie przy pierwszej warstwie. Chcemy uzyskać mocne nasycenie, dlatego nałożymy drugą warstwę. I jak sami zobaczycie, zajmie nam to dosłownie chwilę, ponieważ nie będziemy dojeżdżać do skórek po raz drugi. 1 warstwa w okolicy skórek całkowicie wystarczy. Pracujemy tymi samymi produktami, co przy pierwszej warstwie, w takiej samej kolejności. Utwardzamy. Tworzenie tęczy glasami jest de facto szybsze niż tradycyjna aplikacja jednego koloru, takiego wiecie, dokładnie przy skórkach. Dziwne, nie? Crazy. Kto by pomyślał? Po wyciągnięciu ręki z lampy nakładamy tip-topa, utwardzamy przez 30 sekund i nasze paznokcie są gotowe. Dzięki temu, że położyliśmy 2 warstwy koloru i 1 warstwę topa, nasz piksel jest dobrze zabezpieczony przed ścieraniem, więc tak, klientka wróci do nas z pięknymi, niestartymi paznokciami. Oczywiście będzie tak, jeśli nakładając każdą warstwę pilnowaliśmy tego, aby dokładnie rozłożyć kolor na krawędziach. I tak prezentuje się tęczowe ombre. Dla mnie ogień, a dla Was? Zobaczmy teraz kolejne zdobienie, które przygotowaliśmy taką samą techniką, ale na tipsie. Powierzchnię tipsa pokrywamy kolorem Mr. White i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Następnie posypujemy dyspersję pikselem kopciuszek, w tym celu użyjemy puchatego pędzelka. Nadmiar strzepujemy do słoiczka. Czas na wcieranie. Zanurzamy palec w pikselu i odsuwamy na bok słoiczek. Kolistymi ruchami masujemy powierzchnię do momentu uzyskania gładkiej tafli. Nadmiar strzepujemy miękkim pędzelkiem. Całość zabezpieczamy cienką warstwą Effect Base'a i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Pamiętajmy, aby wyczyścić pędzelek o czysty wacik, zanim włożymy go ponownie do butelki. Czas na przygotowanie gąbki. Zdecydowanym ruchem, dociskając ją do nasady ostrzy, przecinamy na pół. Następnie ponownie tniemy jedną część na pół i z niej odcinamy mniejszy kawałeczek, którym będziemy stemplować. Gąbeczkę mocujemy w zaciskarce i oczyszczamy na szablonie. Około 1/4 tipsa pokrywamy glasem H2O, a powyżej dodajemy kropelkę Effect Base'a. Następnie blendujemy kolor. Poruszamy się tutaj zygzakiem na boki i zmierzamy ku górze do momentu roztarcia granicy koloru, aby powrócić tym samym zygzakiem w dół. Utwardzamy przez 30 sekund. Czynność powtarzamy, z tym, że dodajemy mniejszą ilość glasa jedynie na końcówkę. Wykonujemy ombre i wracamy. Całość ląduje w lampie. Pora na wycisk, czyli rozprowadzenie pozostałości produktu z gąbeczki na tipsie. Uzyskujemy dzięki temu idealne przejście tonalne. Całość zabezpieczamy tip-topem. I to już! Zobaczcie, jak prezentuje się to zdobienie. I to już koniec naszego odcinka. Jeżeli spodobały Wam się przedstawione zdobienia, a może też zamierzacie skorzystać z promocji, to zachęcam do odcinka Na co komu transparentne hybrydy, podczas którego można zobaczyć, co jeszcze nimi wyczarować. Tymczasem dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!